A czy wiedzieliście, że w Factory 70 wejścia są konfigurowane? Krzysztof Janusz, zapraszam. Factory 70 to trójfazowy silnik z wbudowanym encoderem absolutnym, sterowany centralą, która posiada falownik, dzięki czemu Factory 70 cechuje się płynną oraz precyzyjną pracą. Wszelkie ustawienia wprowadzane są za pomocą 4 przycisków umieszczonych pod czytelnym wyświetlaczem z polskim menu. W centrali napędu macie aż 6 wejść sterujących, które są aktywowane poprzez zwarcie masą. I dziś Wam pokażę wszelkie scenariusze tych wejść. I teraz tak, mamy pierwsze 4 wejścia, wejście OSC, PART, DI, ND oraz Loop. I te wejścia konfigurowane są poprzez nasze menu, posiadają aż 11 scenariuszy. I teraz tak, pierwszy scenariusz, wejście może być nieaktywne. Scenariusz drugi to scenariusz otwórz, impuls masy na wejściu otwiera bramę. Scenariusz trzeci, krok po kroku, czyli do tego wejścia o takim scenariuszu możemy podłączyć przycisk, który będzie otwierał, zatrzymywał i zamykał bramę. Czwarty scenariusz, ulubiona pozycja, impuls masy na wejściu ustawia ulubioną pozycję. Scenariusz piąty, stop łamane drzwi NO. Tak długo jak na wejściu jest masa, brama pozostaje zatrzymana. Scenariusz szósty, stop łamane drzwi NC. Tak długo jak na wejściu brak masy, brama pozostaje zatrzymana. Ten scenariusz wykorzystywany jest najczęściej przy zabezpieczeniu drzwi serwisowych w bramie przemysłowej. Scenariusz siódmy, śluza wjazd. I naruszenie wejścia z tym scenariuszem spowoduje zwarcie przekaźnika jednego z konfigurowanych wyjść, które też będzie posiadało scenariusz śluza wjazd o określonym czasie. Brzmi trochę dziwnie, ale mówiąc prościej, do wejścia o tym scenariuszu możecie podłączyć na przykład pętlę indukcyjną lub fotokomórkę, której naruszenie spowoduje aktywowanie wyjścia, do którego podłączone są 2 sygnalizatory świetlne, gdzie z jednej strony śluzy zapali się na określony czas zielone światło, zaś z drugiej strony śluzy zapali się na określony czas światło czerwone. Kolejny scenariusz to scenariusz 8, czyli śluza wyjazd i naruszenie wejścia z tym scenariuszem spowoduje zwarcie przekaźnika jednego z konfigurowanych wyjść, które też będzie posiadało scenariusz śluza wyjazd o określonym czasie. Jest to w sumie identyczny scenariusz, który omówiłem poprzednio i który w praktyce aktywuje drugie wyjście, które zapali na odwrót światło czerwone z jednej strony śluzy, a z drugiej strony zapali na określony czas światło zielone. Przejdźmy do 9 scenariusza, czyli pozycja RWA, czyli jest to wejście przeciwpożarowe i po jego aktywowaniu brama się otwiera do ustalonej przez instalatora pozycji RWA. Na centrali pojawi się napis aktywowano tryb RWA. I normalna praca centrali jest możliwa dopiero po zaniku masy na wejściu RWA i po resecie centrali sterującej. Wymagane jest zasilanie centrali z silnikiem poprzez UPS-a. 10 scenariusz to fotokomórka NO. Masa na wejściu odwraca kierunek ruchu zamykającej się bramy i zamykanie bramy jest niemożliwe tak długo, jak masa będzie obecna na tym wejściu. I scenariusz 11, czyli fotokomórka NC. Brak masy na wejściu odwraca kierunek ruchu zamykającej się bramy, a zamykanie bramy jest niemożliwe tak długo, jak masa jest nieobecna na wejściu. I przechodzimy teraz do kolejnych wejść. Przejdziemy do wejścia IR, czyli wejście stricte dedykowane do fotokomórek i ono posiada 3 scenariusze. Scenariusz pierwszy, wejście może być nieaktywne. Scenariusz drugi to fotokomórka typu NO. Zaś trzeci, najczęściej stosowany scenariusz to scenariusz fotokomórka NC, który oznacza, że w czasie normalnej pracy stan fotokomórki jest typu NC, zaś naruszenie fotokomórki powoduje zmianę stanu przekaźnika na NO. Co ważne, centrala Factory 70 posiada możliwość ustawienia martwej strefy IR, dzięki czemu możecie zamontować fotokomórkę w świetle w ościeżnicy bramy. Wejście Edge, czyli wejście do podłączenia zabezpieczenia OSE, również posiada 3 scenariusze. Pierwszy scenariusz, wejście jest nieaktywne, drugi scenariusz Photo Edge NO lub trzeci scenariusz fotokomórka NC. Oczywiście w przypadku wejścia Edge możliwe jest ustawienie martwej strefy Edge w zakresie od 0 do 500 jednostek
I w przypadku zabezpieczenia OSE jest to bardzo ważne, gdyż przy całkowitym zamknięciu bramy OSE przeważnie jest naruszone i bez martwej strefy Edge brama praktycznie nie mogłaby się zamknąć. Moi drodzy, dziś pokazałem Wam jedynie zmiany związane z wejściami naszego zestawu Factory 70, natomiast tutaj jest zdecydowanie wiele więcej nowinek, wiele więcej zmian, o których dowiecie się od naszych doradców handlowych oraz znajdziecie wszystko na stronie proxima.pl. Do zobaczenia!